Moja przygoda z rozpoczęła się już naprawdę bardzo dawno temu. Jeszcze robiłam zakupy u Olgi, jak miała swój atelier w Tychach. Poznałam ją, myślę, że około 8 lat temu. Słuchajcie, na takim projekcie, który robiła wspólnie ze swoją koleżanką. I pierwsze, jak ją zobaczyłam, to pomyślałam po prostu, wow, to jest taka laska, że zwraca po prostu uwagę całą sobą i chciałabym być po prostu taka jak ona, począwszy od włosów po opalone nogi i po zarąbiste buty. Tak więc takie było moje jakby pierwsze spotkanie i odczucie, jeżeli chodzi o Olgę. Z perspektywy czasu myślę, że wtedy nie miałam takiej wiary w siebie, nie wierzyłam że też mogę być piękną kobietą, że jestem piękną kobietą. Po kilku latach spotkałyśmy się ponownie. To spotkanie doprowadziło mnie do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj. Nazywam się Kasia Pfeiffer, prowadzę swoje biuro podróży od 4 lat. Biuro podróży Iris Travel, które mieści się w Rudzie Śląskiej. Prywatnie jestem mamą 4-latki i 20-letniego syna. Oczywiście jestem mamą i żoną. Gdy urodziłam syna, miałam 20 lat i to macierzyństwo było zupełnie inne. Człowiek się wszystkiego bał. W tej chwili wychowuję Paulinę w całkiem inny sposób. Zresztą też są inne czasy, więc moje rodzicielstwo jest bardziej dojrzałe. Pozwalam jej na więcej swobody, na określenie jakiegoś swojego zdania już od małego. Będąc młodą mamą, praktycznie w ogóle nie skupiałam się na sobie. Wszystko kręciło się wokół dziecka i męża. W tej chwili jest zupełnie odwrotnie. Dzięki Marcemu zaczęłam dbać o siebie jako kobieta, ubierać się inaczej, zwracać uwagę na swój styl i na to, co mam na sobie. Kiedyś zawsze ubierałam się w ciemne kolory, nie dbałam w ogóle o stylizację. Moim ulubionym kolorem był czarny i dzięki Oldze właśnie to się zmieniło. Na przestrzeni lat, w szczególności ostatnie 3 lata, w większości moje stylizacje opierają się na kolorach i to bardzo działa na otoczenie, które jest wokół mnie, działa na firmę, działa na klientów, działa na moje koleżanki i przyjaciół, którzy widzą tą zmianę w sposobie ubierania się. Pranie mózgu, które zrobiła mi Olga, bardzo pomogły mi ukształtować w tej chwili siebie. Prowadzę biuro podróży. Nie jest to łatwy czas dla takiego biznesu, ponieważ jak wszyscy wiemy, jest czas pandemii. Wiara w klientów, w biuro, to co dało mi pozwala na patrzenie w przyszłość w pozytywnym tego aspekcie. Oczywiście czasami można mieć gorszy dzień i wiecie, wstajesz i nic nie idzie po Twoich myśli. Wtedy ubieramy się na kolorowo, ubieramy sobie makijaż i działamy po prostu tylko i wyłącznie do przodu, a nie do tyłu. W czasach pandemii zrobiłam coś, co właściwie nigdy by się raczej nie wydarzyło w moim życiu. W biurze nagrałam swój pierwszy live dla swoich klientów. Chciałam ich bardzo uspokoić, że wszystko będzie dobrze, że turystyka nie zginie, że jeszcze będzie pięknie. I to za sprawą właśnie Olgi udało mi się jakby pokonać wszelkie bariery. Dzwoniłam do niej chyba z 15 razy na dzień, pewnie miałam już dość, aczkolwiek zawsze odpowiadała na moje pytania, uspokajała, dawała wiarę, że wszystko będzie dobrze, że na pewno to wystąpienie będzie ok. Na tym live'ie, słuchajcie, było ponad 100 osób. Więc dla mnie to naprawdę było mega stresujące, ale właśnie dzięki niej dałam radę i przekonałam się, że czasami w głowie mamy to, że rzeczy są niemożliwe, a jednak są możliwe, tylko trzeba po prostu chcieć i troszeczkę zmienić myślenie.
Nikt nie powiedział, że w życiu wszystko jest piękne, kolorowe i jest łatwo. Mamy też gorsze dni, ja też mam gorsze dni. Tutaj macierzyństwo, tutaj firma, milion telefonów, które się odbiera i trzeba oczywiście porozmawiać z klientem. To wszystko doprowadza do zmęczenia. Czasami jest tak, że idę, zasypiam, może nie na stojąco, ale idę uspać Paulinę o godzinie tam 21 i po prostu zasypiam z nią i budzę się o godzinie 3 i dopiero idę się myć i jeszcze idę na chwilę się położyć. Ale to nie chodzi o to, że czasami pozwolimy sobie na jakąś chwilę słabości, czy zrobimy coś złego. To chodzi o to, żeby się nie poddawać, wstać i dalej podążać za tymi swoimi marzeniami, żeby dążyć do tych celów, które sobie wyznaczy człowiek, czy które sobie ja wyznaczyłam, żeby w dalszym ciągu prowadzić firmę, tak jak robię to do tej pory. Ja nigdy się nie poddam i zawsze będę dążyć do tych celów i marzeń, które sobie wyznaczyłam. Największą trudnością było dla mnie zmiana myślenia o sobie. Nie wierzyłam kompletnie w swoje możliwości, ale już wierzę, także wszystko jest w porządku. Bo z ubraniami jest tak, przyjdzie się do Olgi, zrobi porządek w szafie, podpowie Ci, co się masz ubrać, w czym będzie Ci dobrze, czego masz unikać, a ze zmianą myślenia trzeba troszeczkę, że tak powiem, powalczyć, czyli nie poddawać się, pozytywnie myśleć, czyli naprawdę działa to, że rano wstajesz z uśmiechem, a nie z miną tam jakąś złą i od razu od rana myślisz, że wszystko będzie nie tak, tylko po prostu wierzyć, że wszystko będzie dobrze i tego się trzymać. Więc taką największym dla mnie problemem było ogarnięcie moich myśli, czyli pozbycie się posranych myśli, a skupienie się na pozytywach. Czasami spotykam się z takimi reakcjami, że w tym wieku już nie wypada, że robię coś źle, że jestem za głośna, że wszędzie mnie pełno, ale staram się nie reagować na jakieś tam, na osoby, które chcą mnie pociągnąć w dół, tylko po prostu robię to, co uważam i nie przejmuję się jakimiś negatywnymi komentarzami. Moim marzeniem jest to, żeby kobiety odeszły od takich stereotypów, jak było kiedyś, że siedzą w domu, mąż im tutaj każe tylko gotować, zajmować się dziećmi i one jakby ze swoich marzeń rezygnują. Właściwie pomyślcie sobie, że byłoby idealnie, jeżeli idziemy do sklepu i widzimy nagle wszystkich w pięknych, kolorowych ubraniach z uśmiechem, szczęśliwych, a nie tylko jakichś takich samych smutasów. Więc chciałabym zwrócić się do kobiet i powiedzieć, że jeżeli naprawdę macie takie marzenia, jeżeli myślicie o jakimś projekcie, o czymkolwiek, co chodzi za Wami od jakiegoś czasu, to walczcie o to, spełniajcie się i idźcie do przodu.